Cześć moi mili, z tej strony Adam z Tank Models TV oraz sklepu internetowego tankmodels.pl. Moi mili, tak jak obiecałem, dzisiaj będzie unboxing and history poświęcony samolotowi RWD-5 w oznaczeniach SP-LOP. Oczywiście wyjaśnię Wam, co to jest to LOP, jaki to jest samolot dokładnie, do kogo należał. Mam nadzieję, że i rys historyczny, i unboxing porównawczy z modelem RWD-5 od ZTS Plastic z 1989 roku Wam się spodoba. W każdym razie wiecie, do czego Was zapraszam, a teraz co? Skakujemy i rysujemy. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. No to rysuję. Właśnie przed chwilą czytałem komentarz jednego z subskrybentów pod poprzednio omawianym modelem RWD-5, ale bis. I właśnie jako mali chłopcy, początkujący modelarze, mieliśmy w nosie te modele cywilne, no bo nie latał, nie strzelał, nie zrzucał bomb. No, porażka totalna. A teraz wow. Czym jest modelarstwo? Posłuchajcie. Modelarstwo to nie tylko sklejanie modeli, ale również poznawanie historii danego modelu, kto nim latał, jeździł czy też pływał, gdzie, okresy historyczne i tak dalej. Czyli poznanie historii, osób, geografii. To tak w dużym skrócie. Na ekranie widzicie omawiany dzisiaj model, jak i również logo LOP. Mam nadzieję, że ten rys historyczny spodoba Wam się. Cóż, przechodzimy do modelu. RWD-5 był dwumiejscowym samolotem turystyczno-sportowym, górnopłatem konstrukcji mieszanej. Kadłub wykonany z kratownicy, spawany z rur stalowych i kryty płótnem. Płat konstrukcji drewnianej, kryty płótnej i sklejką, a płat o obrysie trapezowym, niedzielone. Ustarzenie było klasyczne. Sama kabina była dwuosobowa, zakryta i przeszklona, a miejsce pilota i pasażera lub drugiego pilota były w układzie tandem. Zaopatrzone w podwójne przyrządy do sterowania, dwoje drzwi, z prawej strony kadłuba, zbiornik paliwa, a nawet zbiorniki paliwa znajdowały się w płatach. Podwozie samolotu, co widzicie w tej chwili na swoich ekranach, było klasyczne, stałe, a koła amortyzowane, odsłonięte owiewkami, a znowu z tyłu znajdowała się płoza ogonowa. Na zdjęciu jest widoczny nos RWD-5 wraz z zamocowanym śmigłem. Warto też na luki wentylacyjne zwrócić uwagę i na to, że śmigło idealnie nie przylega do samej obudowy silnika. A jeżeli chodzi o sam silnik, to w modelu RWD-5 LOP był zamontowany PZ Inch Junior. Moc minimalna 105 koni mechanicznych, startowa 120 koni mechanicznych. Był to silnik produkowany na licencji czechosłowackiej fabryki Walter Aircraft Engines. I teraz, jeżeli chodzi o właśnie zdjęcie ponownie modelu RWD-5 o numeracji SP LOP, na zdjęciu właśnie widzimy samolot z tym silnikiem pilotowany właśnie przez pana Witolda Richtera. Jest to tak naprawdę jedyne zdjęcie tego samolotu z tym oznaczeniem. Znaczy chodzi w ogóle o RWD-5 w oznaczeniu SP LOP. I może inaczej, ja nie znalazłem innego zdjęcia. Tu muszę skierować podziękowania dla pana Krzysztofa Richtera za wyrażenie zgody na publikację zdjęć z rodzinnego archiwum. Link właśnie do masy historycznych zdjęć znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz kilka słów o LOP.
czyli Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, w skrócie LOOP. Na ekranach w tej chwili widzicie logo tej organizacji. I była to masowa polska organizacja paramilitarna, którą powołano w 1928 roku z połączenia założonej w 1923 roku Ligi Obrony Powietrznej Państwa i założonego w 1922 roku Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej. LOP została zorganizowana z inicjatywy członków władz Aeroklubu Rzeczpospolitej Polskiej jako niezależna od Aeroklubu powszechna organizacja mająca na celu rozwój lotnictwa w Polsce. Nazwę organizacji zaproponował pisarz Andrzej Strug. 22 maja 1923 roku przyjęto status Ligi, a 4 sierpnia 1923 roku ukonstytuowały się jego pierwsze władze. Pierwszym prezesem zarządu głównego był Zygmunt Jastrzębski, sekretarzem generalnym Janusz Grzedziński. LOP pod względem liczby członków, zakresu działania i osiągnięcia była największą organizacją społeczną w Polsce. Zajmowała się rozwojem polskiego lotnictwa cywilnego we wszystkich jego dziedzinach oraz przygotowaniem ludności cywilnej do obrony przeciwlotniczej i gazowej. Jako instytucja opierała swoje działania na przykładach obywateli i była związana z państwowymi władzami administracyjnymi i wojskowymi. Należy również dodać, że honorowym członkiem LOP był prezydent RP Ignacy Mościcki. Sama organizacja miała na celu promowanie lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego. Działała do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. LOP posiadał samoloty RWD-5, RWD-8 i wiele szybowców, oczywiście wszystkie polskiej konstrukcji. A w tej chwili na ekranie widzicie ponownie zdjęcie RWD-5 oznaczone w oznaczeniu SP LOP i tu specjalnie zaznaczyłem strzałki, a mianowicie chodzi mi o osłonę silnika, która jak wiemy jest metalowa, jak i również samo podwozie. I powiem Wam, że jak tak regulowałem sobie w Photoshopie, to zdjęcie regulowałem, to odnosiłem wrażenie, że przód metalowy, osłona silnika, jak i również podwozie niekoniecznie musiało być w kolorze czerwonym. Zaraz przejdziemy do malowania tego modelu. Odnosiłem wrażenie, że jest ono w kolorze czarnym, ale oczywiście to jest moje gdybanie, ponieważ producent bazował na innej dokumentacji i tutaj widzimy właśnie malowanie, jakie zaproponowała nam firma ZTS Plastyk i mamy wszystkie praktycznie rzuty RWD-5, jeżeli chodzi o malowanie właśnie SP LOP. I na koniec rysu właśnie widzicie kolejny raz samolot i uwaga, ten samolot nosił numer seryjny 84, czyli tak jakby był wyprodukowany jako 84 samolot i był wyprodukowany w roku 1934. A teraz zapraszam jak i również na unboxing. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. No i zgodnie z tym, co Wam obiecałem, mam nadzieję, że historia tego modelu, jeżeli chodzi o ligę, Wam się spodobała. Ciekaw jestem Waszej opinii. No i sobie porównamy. Ja kupiłem ten model w 2022-2023 roku, jakoś tak.
na noc w Instytucie Lotniczym. No i porównamy sobie teraz ramki. 89 rok. Tak prezentuje się pudełko. Mamy informacje. No i oczywiście tu tak samo mamy wielkie pudło. Powiem wam, że nie otwierałem go od tamtej pory. I zobaczymy, jak to wygląda. A tak, na stoisku przeglądu lotniczego zakupiłem ten model, jak tam sobie chodziłem. No i teraz tak, tu mamy ramki. Teraz tak, tu znajdują się kalkomanie. Coś tu jest. Tak prezentują się kalkomanie. Bardzo proszę. No troszeczkę grubsze są, widać tutaj nadruk. No ciekaw jestem, jak zareagowaliście na to zdjęcie tak, i tu mamy ze strony rodziny Richterów. No i mamy już zupełnie inne. No i teraz jak instrukcja? No zupełnie inaczej się prezentuje instrukcja. Tu mamy jeszcze grafikę z wersji BIS, no bo usuwamy jeden z foteli i wklejamy w jego miejsce zbiornik. Więc niczym tu się nie różni tak naprawdę. Jedyną rzeczą, no tutaj musimy, zwróćcie uwagę, wyciąć fragment w kadłubie, no bo to już jest dwumiejscowy samolot. Mamy kolejne rzeczy. Tutaj mamy pokazane malowanie i tu trzeba zwrócić uwagę właśnie na malowanie elementów metalowych w tym modelu. Czy przypadkiem nie były to inne kolory zupełnie, na przykład kolor czarny, a jeżeli nie, no to wiadomo, że wtedy trzeba użyć lakieru błyszczącego, żeby pomalować na błysk po prostu wszystkie elementy metalowe. No i mamy, proszę bardzo, tutaj tak samo mamy podane informacje na temat farb. Tu mamy fajną historię właśnie. No i teraz zobaczymy ramki. Po lewej stronie mamy ramkę z 86 roku, przepraszam, 89 roku, a po stronie prawej mamy z 2000 któregoś roku. U mnie on znalazł się w 2003 roku. No i powiem wam, no widać troszeczkę bardziej zużycie. Zwróćmy uwagę nawet na, chociaż tak powiem wam, no zbytnio nie widać tego. No może troszeczkę bardziej widać nadlewki. A jeżeli chodzi o skrzydło, lepiej widać detal oczywiście na szarym, ale nie widać jakiegoś ogromnego, powiem wam, zużycia tej formy. No i tutaj mamy tak samo. 89 rok, model zakupiony. No i tu mamy tak samo. I teraz ja się tak przyglądam, tu mamy wszystkie elementy związane właśnie. No rura wydechowa, widzę, ma dużo więcej nadlewek. Śmigło, powiem wam, moi mili, oba mają oznakowania RWD5 BIS. No i teraz zerkniemy sobie, bo tu będzie lepiej. Tu trzeba właśnie wyciąć fragment po prostu kadłuba
Tak, tutaj widzimy już nadlewek troszeczkę więcej. Fragment kadłuba po prostu, aby wykonać dwumiejscowy samolot, właśnie LOB, gdzie na zdjęciu jeden z członków rodziny Richterów prowadzi ten samolot. I czy są tak samo delikatne? Wiecie co, tutaj jest taki mały element, to tu mamy wklęśnięcie, a tu jest dużo, dużo mniejsze. Praktycznie nie ma żadnej różnicy. Jeszcze raz sobie zobaczcie, teraz będzie dużo lepiej detal widać, ponieważ jest to ciemniejszy plastik, jest fajnie zrobiony, właśnie tu widoczne. I ten element metalowy, ten albo malujemy na kolor czarny, albo po prostu taki sam pokrywamy czerwony, tylko lakierujemy wtedy. I tak samo elementy związane z podwoziem. Moi mili, nic tutaj więcej nie dodam, nie zrobię. Mamy jednakowe ramki do wszystkich RWD5 i tylko w tym momencie po prostu brać, sklejać. Nie jest to współczesny model, więc to nie jest klocek Lego, tak jak w tej chwili modele tak naprawdę ograniczone przed złożeniem są tylko i wyłącznie ramką, że jak wytniemy, to dalej składamy. I tu już trzeba troszeczkę serca włożyć w ten model i już posklejać dużo więcej elementów, poobrabiać, no ale po to mamy łapki, po to mamy narzędzia, żeby móc wykonać naprawdę bardzo porządny model, bardzo ciekawy przede wszystkim. Moi mili, no cóż, to na chwilę obecną wszystko. Wiecie, do czego oczywiście Was zapraszam. Bardzo dziękuję za, posłuchajcie, aktywność w komentarzach pod filmami. Mam nadzieję, że tu też ożywicie się. Jeszcze raz rzut na kalkomanię, no i oczywiście na samą instrukcję. Szkoda, że w tej chwili firmy nie biorą się też za model, chociaż firma Ansfer wkrótce wyda jeden z przedwojennych samolotów, konstrukcji również PZL chyba. Znaczy to nie będzie PZL, ale w każdym razie super, że oni się wzięli, z tym, że to będzie model skali 1,48. Wypuszczą również skali 1,72, a aktualnie w skali 1,72 wypuściła czeska firma RS chyba, ale powiem Wam, widziałem ramki. No, short run. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć. Hola, 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 poczekajcie. 2000 rok, 86 rok. Żebym się nie pomylił, o tak powinienem pokazać. 86 rok lepiej się prezentuje. Tu już widać zużycie formy. Albo po prostu coś podczas odlewania poszło nie tak, ale jest różnica w oszkleniu, ale dla zdolnego nic trudnego. O, tak się prezentują. Teraz dziękuję Wam.